Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym omówić ćwiczenie numer 207, cechowanie termoogniwa, inaczej termopary. Może zanim zacznę omawiać ćwiczenie, kilka słów na temat, co to jest termoogniwo, termopara inaczej. Proszę Państwa, budowa termoogniwa jest bardzo prosta. Tak na dobrą sprawę mamy dwa druty, załóżmy, że to jest drut jakiś z metalu A, połączone ze sobą, to jest drut z metalu B i tu jeszcze dodatkowo wstawmy milivoltomierz, czyli drut A, drut B, przecięty, wewnątrz mamy milivoltomierz. Proszę Państwa, załóżmy, że umieścimy koniec, te końce są zespawane, zlutowane ze sobą, jeden w temperaturze T, powiedzmy T0, to jest temperatura odniesienia, a drugi w temperaturze T. Proszę Państwa, powinniśmy w takiej sytuacji, jeżeli temperatury się różnią, zaobserwować tutaj pewną różnicę potencjałów, czyli zarejestrować na milivoltomierzu napięcie. Z czego to wynika, proszę Państwa? Jeżeli spojrzelibyśmy do wewnątrz naszych materiałów i wyobrazili sobie fragment, taki połączenie dwóch materiałów, niech to będzie metal B, tutaj będzie metal A. Proszę Państwa, okaże się, że na granicy tego połączenia tutaj tych dwóch metali występuje tak zwane napięcie kontaktowe. Skąd ono się bierze? Jeżeli mamy tutaj w tym metalu pewną pracę wyjścia WA, a tutaj będzie WB. Co to jest praca wyjścia? Jest to, proszę Państwa, Państwo sobie zapewne tam dokładnie doczytacie, jest to praca, jaką należałoby dostarczyć do elektronu, aby wydostał się poza powierzchnię metalu. Załóżmy, że praca wyjścia metalu A będzie mniejsza od metalu B, to znaczy, że elektrony z metalu A łatwiej będą się przedostawały do metalu B. Oczywiście te elektrony na skutek ruchów termicznych będą przenikały i z jednego, i z drugiego metalu. Ale po chwili ustali się pewna równowaga, ale tak, że w metalu B będziemy mieli tych elektronów nieco więcej. Powstanie więc kontaktowa różnica potencjałów. Proszę Państwa, po drugiej stronie, jeżeli będą temperatury te same, to po drugiej stronie będziemy mieli dokładnie tę samą sytuację, a więc na woltomierzu zaobserwujemy po prostu napięcie równe 0. Natomiast jeżeli po tej stronie zaczniemy podgrzewać ten metal, na skutek ruchów termicznych elektrony będą przedostawały się skuteczniej przez naszą barierę, no i po chwili będziemy mieli taką sytuację, że ta bariera potencjałów nam się powiększy. A więc mamy pewne napięcia kontaktowe po jednej stronie, załóżmy, że tu mamy temperaturę wyższą, po drugiej stronie, gdzie mamy temperaturę niższą, a więc na milivoltomierzu zarejestrujemy pewną różnicę potencjałów. Czemu będzie równa ta różnica potencjałów? Nazywamy to napięciem termoelektrycznym. Przejdźmy do wzoru na napięcie termoelektryczne. Proszę Państwa, zapiszmy sobie wzór na napięcie termoelektryczne. Epsilon równa się alfa 1 T minus T0 dodać alfa 2 T minus T0 do kwadratu. Proszę zobaczyć, występują to dwa współczynniki, alfa 1 i alfa 2, to są współczynniki charakterystyczne dla danej pary materiałów. To nie jest tak, że alfa 1 dotyczy materiału A alfa 2 materiału B, ale one to są, jeden to jest współczynnik przy zależności kwadratowej, drugi przy liniowej. Proszę Państwa, z doświadczenia wiemy, że alfa 1 jest znacznie większy od alfa 2, dlatego w niezbyt dużych przedziałach temperatury możemy sobie, proszę Państwa, zapisać tego typu zależność T minus T0, stąd tu jak widzimy epsilon będzie równe alfa razy delta T, czyli przyrost temperatury.
A więc napięcie będzie proporcjonalne do przyrostu temperatury. Czy możemy sobie, proszę Państwa, wykorzystać to do czegoś, takie w ogóle zjawisko? Najczęściej wykorzystuje się je do pomiaru temperatury, ale tutaj mamy, proszę zobaczyć, konwerter termoelektryczny. Państwo wiecie zapewne, że wraz z przepływem prądu, jeżeli natężenie prądu wzrasta, to zaczyna przewód się na przykład elektryczny grzać, czyli przepływ prądu wiąże się też z przepływem ciepła, ale też i w drugą stronę. Proszę zobaczyć, mamy zbiornik z zimną cieczą, to jest mieszanina wody z lodem. Tutaj w tym wypadku mamy ciecz gorącą, wodę podgrzaną. Proszę zwrócić uwagę, przepływ ciepła przez mój konwerter powoduje przepływ prądu elektrycznego, co objawia się poruszaniem się śmigiełka zasilanego silniczkiem elektrycznym. A więc zobaczcie Państwo, z jednej strony przepływ prądu może powodować powstawanie ciepła, wydzielanie ciepła, ale z drugiej strony też przepływ ciepła z jednego pojemnika do drugiego powoduje powstawanie prądu elektrycznego. Ale my przejdźmy do naszego termoogniwa. Tak jak wspomniałem, termoogniwo bardzo często jest wykorzystywane do pomiaru temperatury. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli mamy tego typu dwa druciki połączone ze sobą, podłączone do miliwoltomierza, to proszę Państwa, te druciki mogą być bardzo cienkie, mogą być odporne na działanie czynników zewnętrznych, mogą być na przykład wykonane z platyny, platynorodu, chodzi o tylko końcówki, mogą być bardzo cienkie, mają szeroki zakres, jeśli chodzi o pomiar temperatury, wygodne są, mają małą pojemność cieplną, druciki mogą być długie, wstawione gdzieś tam, także jest to dosyć wygodny pomiar. Zadaniem naszym będzie wyznaczenie współczynników termoelektrycznych alfa-1 dla 3 termopar. Termopary A, B, C. A więc zbadamy zależność napięcia termoelektrycznego w funkcji przyrostu temperatury dla 3 termopar. Mając, więc tu już nasuwa nam się, że jest to funkcja liniowa A razy X, prawda, gdzie napięcie termoelektryczne będzie proporcjonalne do Y, delta T do X, no a odpowiednikiem naszego A będzie po prostu współczynnik termoelektryczny. Zadaniem Państwa będzie zmierzenie więc napięć termoelektrycznych w funkcji temperatury, czy to z małej, czy z dużej litery. Z dużej litery temperatura oznacza się w kelwinach, z małej litery w stopniach Celsjusza. I tu, proszę Państwa, zadaniem Państwa będzie wykonanie wykresu. Zorientujecie się, czy jest to rzeczywiście zależność liniowa. Jeśli jest to zależność liniowa, to oczywiście w tym przedziale możemy korzystać z tego wzoru, który możemy sobie tu zapisać. Współczynnik nachylenia tej prostej będzie po prostu wprost współczynnikiem termoelektrycznym. Jeżeli napięcie mierzymy w milivoltach, napięcie termoelektryczne, temperaturę w kelwinach, czy może sobie dla wygody wpiszę tu w stopniach Celsjusza, bo tak będziemy w stopniach Celsjusza odczytywali, no to współczynnik nachylenia prostej, skoro to jest przyrost Y do przyrostu X, czyli jednostką współczynnika nachylenia prostej, będzie milivolt, oj tutaj na stopień Celsjusza. Państwo macie tutaj przed sobą układ pomiarowy. Składa się on z termometru elektronicznego. Tutaj spójrzmy może na początek. Mamy blok aluminiowy. W tym bloku aluminiowym znajdują się końcówki 3 termopar, grzałka, która jest podłączona do zasilacza oraz czujnik temperatury z tego naszego miernika. Po drugiej stronie te termopary są wstawione do temperatury odniesienia. Jest to termos z mieszaniną wody z lodem. A więc zakładamy, że po tej stronie będziemy mieli stałą temperaturę 0 stopni Celsjusza,
Po tej stronie będziemy mieli temperaturę tego bloku, czyli wszystkie 3 termopary równocześnie będą nagrzewane, równocześnie też będzie podgrzewany detektor temperatury. Napięcie termoelektryczne możemy odczytać z woltomierza, który mamy tutaj podłączony do tych termopartów. Widzicie Państwo, mamy schematycznie pokazane, czyli grzejnik podgrzewa nam po tej stronie nasze łącze termopary. Po tej stronie mamy tutaj termopary umieszczone w temperaturze T0. W naszym wypadku będzie to 0 stopni Celsjusza. No i napięcie termoelektryczne możemy sobie odczytać na tym mierniku. Tutaj nie wyświetla, widzę kropki, powinno być 1,06 mV. No i zobaczmy, jak to napięcie termoelektryczne wygląda dla poszczególnych termopar. Mamy w tej chwili termoparę A, temperatura wynosi 21,6 stopnia Celsjusza, termopara pokazuje 1,06 mV. Teraz przejdźmy na termoparę B, przełączmy się automatycznie. Widać, że to napięcie jest już mniejsze, wynosi 83,1 mV, natomiast dla termopary C mamy 54,1 mV. No jeżeli chcę teraz zwiększyć temperaturę, oczywiście ta temperatura będzie stała, ja chcę zwiększyć temperaturę, tutaj sobie zrobię trochę większy prąd i podgrzeję nieco termoparę. Ustawmy początkowo napięcie na 10 V, tak jak tutaj jest pokazane, na początek 10 V i chwileczkę poczekamy, aż wzrośnie temperatura. Proszę Państwa, minęła chwila czasu, nadal mamy napięcie w okolicy 10 V, ale proszę zwrócić uwagę, temperatura już powoli narosła, mamy 27,3 stopnia Celsjusza i spójrzmy, napięcie na termoogniwie numer A wzrosło do 1,31,2 mV. Podobnie będzie dla termopary B. Tutaj też zaobserwowaliśmy wzrost napięcia, no i dla termopary C. W kolejnych pomiarach zwiększamy napięcie zasilające. W tym wypadku możemy zwiększyć tam do 12 V. Znowu musimy odczekać trochę czasu, tak żeby blok zdążył się nagrzać, żeby ustabilizowała się temperatura. Następnie zapisujemy sobie termonapięcia dla termopary A, B, C. Tak możemy skonstruować sobie, zapisać tabelkę. Celowo dla każdej termopary zapisałem dodatkową rubrykę, dodatkową kolumnę z temperaturą. Gdyby była sytuacja, że w trakcie pomiaru, w trakcie spisywania ta temperatura się zmieniła. Czyli mamy serię temperatura, termonapięcie, temperatura, termonapięcie i teraz proszę Państwa przyrost temperatury, znaczy temperaturę T0 możemy określić jako 0 stopni Celsjusza, to jest ta temperatura odniesienia i mamy w takim układzie tego typu zależność T odjąć T0, wykreślacie Państwo zależność epsilon w funkcji przyrostu temperatury. Wyznaczacie Państwo metodą regresji liniowej współczynnik alfa 1 odpowiednia dla termopary A, B i C. No i myślę, resztę już będziecie postępować Państwo zgodnie z tym, co znajdziecie w instrukcji do ćwiczenia. Mam nadzieję, że nie sprawi Państwu to wielkiego problemu. Dziękuję bardzo i życzę dużo zdrowia. Dziękuję.